Witam wszystkich bardzo serdecznie na drugiej części webinaru dotyczącego wyznaczania granic w spektrum autyzmu. Tak jak zapowiadałam ostatnio, dzisiaj tylko i wyłącznie kwestia samych strategii, bo to, czym są granice, po co są potrzebne i czy w ogóle są potrzebne, jakie powinny być warunki tego, żeby te granice się mogły pojawić, albo jaką rolę pełnią te granice w życiu naszych dzieciaków, o tym powiedzieliśmy sobie w pierwszej części. Natomiast dzisiaj skupimy się właśnie na tych strategiach. Moi drodzy, startujemy z dzisiejszym tematem. Na początek taki interesujący slajd. Nigdy nie zaczynaj od tej strony, którą wskazuje strzałka, ponieważ jesteśmy w przestrzeni publicznej, nie będziemy nazywać tej części ciała, ale każdy wie, o co chodzi. I dokładnie, moi drodzy, niestety zdarza się tak, że w naszym życiu czasami się troszeczkę gubimy w tych, co wolno, czego nie wolno, jak zacząć. Czasami patrzymy tylko w jedną stronę, nie biorąc pod uwagę aspektów płynących z drugiej strony, i stąd jesteśmy, mówiąc brzydko, w czarnej dziurze. Albo właśnie w miejscu, który jest wskazany strzałką. Wielu dorosłych, drodzy Państwo, czy to rodziców, czy nauczycieli, czy nie wiem, sąsiadów naszych, prawda? Czy generalnie ludzi dorosłych, takich przeciętnych ludzi w społeczeństwie, oczekuje i wymaga, tak? Bardzo często ma jakieś swoje, mówiąc brzydko, widzimisię, ale także preferuje pewne zasady, których oczekuje, że będą one po prostu realizowane. Mamy wymagania pewne względem poszczególnych osób, z którymi gdzieś się tam spotykamy, z którymi mamy jakiś kontakt. I jednocześnie dążymy do tego, aby egzekwować pewne zasady, którymi się kierujemy. Natomiast bardzo często w tych zawiłościach dzieje się tak, że my sami nie przestrzegamy tych zasad, nie podążamy tymi zasadami, ale bardzo często też nie mamy takiego swojego dekalogu zasad. Najczęściej jest tak, że i tutaj już wchodzimy w takie życie rodzinne, w takie życie szkolne, gdzie najczęściej tych reguł nie ma, takich jasnych, wyraźnych, sformułowanych, opisanych, które są rzeczywiście od rana do wieczora 365 dni w roku przestrzeganych. Skoro nie ma reguł, to najczęściej one pojawiają się przypadkowo. Przypadkowo to znaczy dla potrzeby chwili, tak? Jeżeli nagle puszczają nam nerwy, nagle sobie nie radzimy, nagle mamy zły humor, bo wstaliśmy lewą nogą, albo zwyczajnie za mocno świeci słońce i to nas denerwuje, bo razi nas po oczach. W związku z tym tu i teraz na potrzebę tej aktualnej chwili, która jest dla mnie z jakiegoś powodu dyskomfortem, zwyczajnie po prostu tworzę daną zasadę i oczekuję, że nagle wszyscy będą się jej podporządkowywać. Bardzo często, moi drodzy, jest też tak, że w przypadku dzieciaków, tych właśnie neuroróżnorodnych, my serwujemy naszym dzieciakom, czy to są nasze prywatne dzieci, czy jako nauczyciele, czy jako po prostu społeczeństwo, wiele niespodzianek. Niespodzianek, ale także takich, mówiąc ogólnie, nieoczekiwanych zaskoczeń, tak? Czyli coś, czego to dziecko się nie spodziewa, coś, co dla niego może być ogromnym zaskoczeniem, równa się lękiem i stresem. Więc każdy z nas w momencie pewnego zaskoczenia, pewnej nieprzewidywalnej sytuacji, na którą nie jest przygotowany, może zareagować różnie. Najczęściej oczywiście wykorzystujemy dwa aspekty, mianowicie walki albo ucieczki, prawda? Tak funkcjonujemy, więc jeżeli mamy spory bagaż doświadczeń, jeżeli mamy jakiś zasób wiedzy, czerpiemy właśnie informacje z wcześniejszych wspomnianych przeze mnie doświadczeń, wówczas jesteśmy w stanie sobie lepiej radzić, prawda, z tymi pewnymi niespodziankami. Natomiast w przypadku dzieci, szczególnie tych w spektrum autyzmu, których doświadczenia są zdecydowanie uboższe niż dzieci neurotypowych, ale także pewnych trudności, które na co dzień im po prostu towarzyszą, niestety te niespodzianki wywołują ogromny lęk, wywołują stres, wycofanie i najczęściej właśnie taką formę ratunku, tak? Ratunek w ich mniemaniu będzie wyglądał bardzo, bardzo różnie. Dlatego nie rozciągając i nie rozwodząc się nad tematem niespodzianek i zaskoczeń, chciałam tylko powiedzieć, drodzy Państwo, że jest to naprawdę dużym wyzwaniem dla naszych dzieciaków. Natomiast my bardzo często te niespodzianki dzieciom fundujemy. Zamiast stałych reguł i zasad fundujemy im niespodzianki. I teraz, moi drodzy, dziecko, które na przykład nie spełnia w danym momencie naszych oczekiwań, nie przestrzega konkretnych zasad, które
pojawiły się na potrzebę chwili, my jako osoby dorosłe wpadamy w złość, prawda? Wpadamy w złość, jesteśmy zirytowani, wkurza nas wszystko dookoła i sięgamy po, drodzy Państwo, tak zwane kary. Kary, które są absolutnie nieadekwatne do tak zwanych przewin dziecka, prawda? Bo dziecko złamało zasadę, którą właśnie sobie wymyśliliśmy, a że ja jestem zdenerwowany, to po prostu wymyślam to, co mi generalnie przyjdzie na myśl. Wielokrotnie już Wam o tym powtarzałam, mówię i do znudzenia będę powtarzać, że kochani, wszelkie kary, które są znowu zaskoczeniem dla dziecka, absolutnie nie przynoszą rezultatów. Kary są zawsze podyktowane naszymi emocjami, naszą pewną niemocą, tym, że nie radzę sobie tak naprawdę z samym sobą i nie ma to nic wspólnego tak naprawdę ze sprawiedliwością. Wielokrotnie już Wam o tym mówiłam i myślę, że nie trzeba tutaj się szczegółowo w ten temat zagłębiać. Rodzice, drodzy Państwo, bardzo często stosują też strategię każdy sobie rzepkę skrobie. I tutaj chciałam tylko rzucić takie hasło też w nawiązaniu do licznych webinarów, które już na ten temat prezentowałam. Moi drodzy, chodzi o to, że w krótkim czasie dochodzi do tego, że rodzina, która właśnie stosuje tę strategię każdy sobie rzepkę skrobie, staje się mocno zestresowana i wyczerpana. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rodzice nie mają wspólnego frontu względem dziecka, nie mają wspólnych ustaleń, wspólnych działań, które mają zmierzać do wypracowania, wymodelowania właściwych zachowań u swojego dziecka, w przypadku dziecka neuroróżnorodnego jest to bardzo, bardzo ważne. Tak jak względem każdego dziecka, ale jakby w obszarze omawianej przez nas grupy bardzo mocno istotne są te kwestie. Doprowadza do tego, że w pewnym momencie rodzice między sobą zaczynają dochodzić pewnych swoich praw nawzajem, ale także krytykować tę drugą stronę, tak? I nagle rodzice zaczynają po prostu się zaniedbywać. Oni przestają dbać o siebie nawzajem. To wpływa na pojawienie się ogromnego pokładu takich emocji, które są nasączone złością, oskarżaniem się wzajemnym, takiemu robieniu sobie na złość też teoretycznie. Dlatego, że jakby to najczęściej pojawia się w momencie, kiedy jeden z rodziców stara się nadmiernie chronić dziecko i w taki absolutnie niepewny sposób, taki niespokojny system oddziaływań na dziecko, generalnie wpływa na dziecko bardzo intensywnie, ponieważ jest bardzo natrętny względem dziecka, tak? Czyli ogranicza jego pewien rozwój, bo chce o wszystkim i zawsze decydować, w mniemaniu chronić, tak? Bo dziecko jest nieporadne, bo dziecko ma spektrum, bo dziecko przecież nie rozumie i tak dalej, i tak dalej. Więc teoretycznie ten rodzic nie dość, że cały czas nadmiernie chroni dziecko, to najczęściej je bardzo mocno wyręcza. To najczęściej też przymyka oczy na pewne zachowania, ciągle tłumacząc właśnie tym, że dziecko przecież jest w spektrum autyzmu. Z kolei drugi rodzic może być właśnie ze względu na to, że jest pozbawiony niejako takiej pewnej wolności, pewnej przestrzeni dla siebie, bywa, mówiąc najprościej, zazdrosny o swoją pozycję w rodzinie, a to z kolei przekłada się na nadmierne karcenie dziecka, tak? Gdzie znowu ten drugi rodzic jest bardzo mocno wymagający, on chce stawiać sztywne reguły, zasady i wtedy dochodzi do różnych konfliktów. To już wielokrotnie tłumaczyłam, ale dlaczego zmierzam, jakby do czego zmierzam w swoich dywagacjach? Moi drodzy, tylko i wyłącznie wówczas, kiedy rodzice, a dlaczego o nich mówię? Dlatego, że to oni są pierwszym otoczeniem, środowiskiem, pierwszymi osobami, które muszą i na których ciąży obowiązek zaspokajania podstawowych potrzeb życia dziecka. Jedną z takich potrzeb jest bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo to między innymi granice, które dziecko poznaje na zasadzie takiej, że ja wiem, co mogę, czego nie mogę, co powinienem, czego nie powinienem robić. I w momencie, kiedy rodzice skupiają się tak naprawdę każdy na sobie, nie biorąc pod uwagę potrzeb swojego dziecka, to niestety znajduje się w tym miejscu, które jest na tej grafice. Tak naprawdę, moi drodzy, warunkiem sukcesu w wyznaczaniu granic jest to, aby zacząć od siebie. Od siebie jako ja mama, jako ja tata, jako ja nauczyciel, jako ja babcia czy dziadek. Czyli teoretycznie osoby, które znajdują się w kręgu, tak naprawdę w najbliższym otoczeniu danego dziecka, powinni zastanowić się,
nad sobą. I to jest początek do tego, aby móc w ogóle wdrażać pewne reguły, zasady, pewne granice dopiero dziecku. Od czego zacząć? Mówiąc najprościej, tak naprawdę zaczynamy, moi drodzy, od ustalenia, od określenia mojego dyskomfortu, tak? Czyli ja jako mama, ja jako tata muszę się zastanowić nad tym, muszę to określić jednocześnie, gdzie jest granica pewnej tolerancji, pewnej akceptowalności zachowań dziecka. Ale także kiedy ja czuję stres, kiedy czuję się niekomfortowo, kiedy coś mnie bardzo irytuje, kiedy czuję się absolutnie zagubiona i totalny chaos czuję wokół siebie, z którym sobie absolutnie nie radzę. Czyli ten dyskomfort sobie muszę ocenić. W momencie, kiedy ja wiem, co mnie denerwuje, co wywołuje we mnie frustrację, jestem w stanie stworzyć swoje granice. Granice, których nie pozwolę przekroczyć. I moi drodzy, wielokrotnie już to powtarzałam i powiem to po raz wtóry, że spektrum autyzmu nie równa się zachowania niepożądane. Spektrum autyzmu to nie jest synonim zachowań trudnych, agresji, autoagresji czy innego tego typu określeń. To, że dziecko zachowuje się w sposób nieakceptowalny, to, że dziecko łamie reguły, to, że oskarżamy dziecko o to, że ono właśnie pewne zasady również neguje, wiąże się z tym, że jego potrzeby są nierealizowane. Skoro są nierealizowane jego potrzeby, to znaczy, że jego najbliższe środowisko ich nie rozumie. I wtedy dziecko po prostu, które nie ma narzędzi do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, sięga po najmniejszej linii oporu, po narzędzia, które natychmiast przynoszą mu rozwiązanie trudnych dla niego sytuacji, prawda? I znowu, jeżeli mamy dziecko w spektrum, to my nie możemy zakładać, że ono z góry będzie niegrzeczne, że ono z góry będzie łamało zasady. To, jak ono będzie funkcjonowało, to, jak ono będzie się rozwijało, zależy od tego, w jakim stopniu my będziemy realizować jego potrzeby. W jakim stopniu damy mu fundament do tego, czyli narzędzia do tego, aby radziło sobie z wyzwaniami dnia codziennego. I w tym wszystkim ważni jesteśmy my dorośli. Oprócz tego, że sami musimy ocenić, co toleruję, co jest dla mnie nie do zaakceptowania, to ważne jest, moi drodzy, to, aby zauważyć takie niezdrowe myślenie, czyli takie ignorowanie własnych potrzeb. Jeżeli ja nie określam swoich potrzeb, to nigdy nie wiem, kiedy one zostają złamane. To znaczy, że jednocześnie nie jestem w stanie wprowadzić pewnych ram, pewnych zasad własnemu dziecku, bo skoro ja nie posiadam swoich granic, to jak mogę wprowadzić te granice dziecku? I skoro ja jakby nie tworzę sobie w swojej głowie zasady, że właściwie to nie wiem, czy przeszkadza mi to, jak dziecko mnie kopie, szczypie albo pluje, to jak mogę taką zasadę wprowadzić dziecku, które rzeczywiście tak się zachowuje? Więc tu jest ta przestrzeń na to, aby właśnie na początku zidentyfikować swoje własne potrzeby i to, do jakiej granicy mogę dojść i co mogę zaakceptować. Również, moi drodzy, szanowanie własnych uczuć, własnych emocji, które nam towarzyszą w różnych przecież sytuacjach, również pomagają nam w wyznaczaniu granic. Uczucia, które nam towarzyszą, one są takimi wskazówkami, tak? Kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy jesteśmy nieszczęśliwi, kiedy chcę czegoś więcej, a kiedy chcę absolutnie daną sytuację zakończyć. Tutaj, moi drodzy, to jest też także moment, w którym nie możemy liczyć, że ktoś zrobi za nas. Czyli na przykład, nie, ja nie będę z tym nic robić, bo przecież jestem mamą i nie chcę zrobić przykrości mojemu dziecku. Liczę na to, że jak pójdzie do przedszkola albo jak pójdzie do szkoły, to nauczyciele go nauczą. Moi drodzy, musicie zrozumieć to, że pedagodzy, że nauczyciele na wszystkich poziomach edukacji, oni są kontynuatorami tego, co dziecko wyniosło z domu. To nie jest w ich gestii, że oni mają uczyć dzieci powiedzieć dziękuję, dzień dobry, nie bić kolegi, szanować przestrzeni fizycznej drugiej osoby. To należy tylko i wyłącznie do rodziców. To dziecko wynosi z domu, nie z przedszkola i ze szkoły. W placówkach jest to tylko doskonalone, jest to dalej utrwalane, poszerzane o nowe jakby umiejętności, natomiast bazą jest dom, bazą są rodzice. I jeżeli, moi drodzy, my jakby nie jesteśmy w stanie
na początku zająć się samymi sobą, to nie jesteśmy w stanie też wyznaczyć tych zdrowych granic dla swojego dziecka. Jeżeli ja nie mam swojej przestrzeni, nie wyznaczam swojej prywatności, nie wyznaczam swojego prawa do ignorowania pewnych rzeczy, albo nie wyznaczam granicy tej swojej tolerancji, to niestety nie jestem w stanie tego stworzyć również u swojego dziecka. Bardzo ważną taką istotną rzeczą także w wyznaczaniu granic jest, moi drodzy, to, abyśmy my jako dorośli byli szczerzy i asertywni względem siebie. Abyśmy byli w stanie mówić uczciwie, jasno i konkretnie o swoich uczuciach. Aby bardzo konkretnie, bardzo przejrzyście komunikować dziecku, na co jestem w stanie przystać, na co jestem w stanie pozwolić, a czego, na co nigdy nie wyrażę zgody, czego nigdy nie będę tolerować. Wówczas rzeczywiście te granice będą miały sens i będziemy w stanie je po prostu stworzyć. Moi drodzy, w takim slangu angielskim funkcjonuje określenie self-love i self-care. To jest takie określenie, które często ludzie stosują względem pokazania, że dbam o siebie, o własne potrzeby. Generalnie akceptując swoje potrzeby i przede wszystkim je tworząc, po prostu ufam sobie, kocham siebie, a jednocześnie dbam o siebie. I moi drodzy, ja jak mówię właśnie o tych dwóch aspektach, to zawsze przychodzi mi na myśl taka analogia z samolotem. Pewnie większość z Was samolotem gdzieś tam już leciała i zawsze, kiedy się, zanim samolot wystartuje, to stewardesy informują o takich środkach bezpieczeństwa, na wypadek, gdyby coś się działo, prawda? I zawsze w tych komunikatach pada słowo: na początku zadbaj o siebie. Załóż kamizelkę, naciągnij maskę na twarz, zadbaj o siebie, dopiero pomóż dziecku. I dokładnie tak jest. Moi drodzy, jeżeli my zadbamy o siebie, to znaczy, że bronimy swojego zdrowia psychicznego, bronimy swojej przestrzeni psychicznej. I w całej tej ścieżce tworzenia i wyznaczania granic trzeba zacząć od siebie. To my jesteśmy na pierwszym miejscu, aby zrozumieć siebie, swoje potrzeby i ustalić swoje granice. Dopiero wówczas jesteśmy w stanie wyznaczyć te granice dziecku. Jeżeli nie mamy swoich granic, nigdy nie będziemy w stanie stworzyć tych granic dziecku. Naszą taką dużą bolączką, moi drodzy, jako społeczeństwa ogólnie, jest to, że my nie potrafimy prosić o pomoc. Albo wychodzimy z założenia, że nikogo to nie interesuje, a już przecież jakbym miała udać się do psychologa, terapeuty, nie daj Boże psychiatry, to nie dość, że obciach, to od razu ktoś uzna, że jestem wariatką. Moi drodzy, psycholog, psychiatra to jest tak samo jak nauczyciel, jak pani sprzedająca w sklepie, czy lekarz, nie wiem, stomatolog, tak? To jest dokładnie to samo. Po to są te specjalizacje, po to są takie zawody, żeby z nich korzystać. I to nie jest żaden wstyd. Prosić o pomoc. Jeżeli jesteś na takim szczycie urwiska, gdzie nie radzisz sobie absolutnie z dzieckiem, wykorzystałaś wszystkie możliwe zasoby, wszystko to, co gdzieś już tam ktoś ci podpowiedział i to nadal nie działa, nie bój się prosić o pomoc kogoś, kto ma większe doświadczenie, kto tobą pokieruje, kto spojrzy na pewną sytuację z boku, mówiąc kolokwialnie, na trzeźwo, na zimno, na chłodno, bez emocji, które towarzyszą właśnie na tej nici między rodzicem a dzieckiem. To nie jest wstyd korzystać z pomocy. To jest bardzo ważne, aby móc z tej pomocy po prostu korzystać. Moi drodzy, mamy pewne dylematy, kiedy kiedy w ogóle chcielibyśmy zacząć wyznaczać granice i najczęściej te dylematy towarzyszą oczywiście rodzicom. Ci rodzice, szczególnie dzieci, u których występują różne trudności, jakaś niepełnosprawność, neuroróżnorodność, inne trudności różnego typu, wtedy rodzice zastanawiają się, kiedy te granice wyznaczać, jak je wyznaczać, a w ogóle czy w ogóle je wprowadzać. I ponieważ jak wiecie, ja głównie pracuję z dziećmi w spektrum autyzmu, to właśnie z tymi rodzicami głównie się spotykam, z nimi rozmawiam. Moi drodzy, jeśli chodzi o wprowadzanie granic dziecku w spektrum autyzmu, na pytanie, czy w ogóle je wprowadzać, zawsze odpowiadam tak. Tak, nawet się nie zastanawiaj kolejnych 2 minut, tylko podejmuj decyzję tu i teraz.
Ustalanie granic w przypadku dzieci, wszystkich dzieci, moi drodzy, jest niezwykle istotna. Ona pozwala dziecku czuć się bezpiecznym, ona pozwala się dzieciom rozwijać. Te zasady, które tworzymy, te granice, które dziecku pokazujemy, pozwalają mu wejść do życia społecznego, pozwalają się w tym życiu odnaleźć. To, o czym mówiłam w pierwszej części. Pamiętajmy, moi drodzy, że gdy rodzice wyznaczają granice, to znaczy, że jakby tak, jeżeli robią to dobrze, o jeszcze tak dodam, wówczas oni starają się pokazać dzieciom, jak należy postępować, tak? Czego oczekuje społeczeństwo, żebyś mógł być taką naprawdę wartościową częścią tego społeczeństwa, ale jednocześnie, żebyś mógł czerpać przyjemność, korzyści, czuć się fajnie w danej przestrzeni społecznej, to ja Ci pokazuję, co wolno, czego nie wolno, co powinieneś, a czego nie powinieneś robić, właśnie po to, aby być szczęśliwym w tym życiu społecznym. Natomiast, moi drodzy, dla dzieci w spektrum autyzmu, w tej całej organizacji tych wszelakich granic, jest to, aby dziecko zrozumiało przyczynę tych granic. Co to oznacza? Oznacza tyle, że dziecko musi potrafić odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Dlaczego ja muszę, powinienem przestrzegać tę, a nie tę zasadę? Dlaczego na przykład muszę Cię, mamo, trzymać za rękę, kiedy idę przy ruchliwej ulicy? Dziecko musi rozumieć, musi poznać przyczynę, że musi trzymać mamę za rękę, dlatego że inaczej może wpaść pod samochód, tak? Że może mu się stać krzywda. Wtedy te dzieciaki łatwiej wchodzą i łatwiej starają się jakby rozumieć i akceptować, przestrzegać te reguły. W przypadku dzieci w spektrum reguły, granice, które dzieciom wyznaczamy, powinny być wizualizowane. Tak? Tu możemy wykorzystać oczywiście różne zdjęcia, albo możemy też jednocześnie, moi drodzy, na przykład coś narysować i to też dzieciom będzie pomagało. Niemniej jednak pamiętajcie, że to, co dzieci w spektrum widzą, są w stanie zarejestrować wzrokowo, niejako zrobić zdjęcie pewnej regule, dużo łatwiej zapamiętują, ale przede wszystkim dużo dłużej ta wizualizacja utrzymuje się w ich pamięci, co znaczy, że są w stanie z niej naprawdę lepiej korzystać. Tak funkcjonuje ich mózg, dlatego one potrzebują takiej pomocy, takiego wsparcia. Moi drodzy, kolejna kwestia to rodzaje granic. Nie będziemy się tutaj jakoś szczegółowo w to zagłębiać, natomiast chciałam powiedzieć o takich dwóch ogromnych worach, które możemy zakwalifikować do tych rodzajów granic. Mianowicie pierwsze granice to są granice fizyczne. To są granice, które stawiam między sobą a moim dzieckiem, między sobą a drugą osobą dorosłą. Te granice fizyczne, one oczywiście obejmują całe moje ciało, to jest moja przestrzeń, ale także przestrzeń osobista, czyli pewien zasięg wokół siebie. Granica fizyczna to także to, co w mniemaniu osób dorosłych rozumiemy pod kątem przestrzeni seksualnej, swojej prywatności ogólno pojętej. Tutaj oczywiście te granice fizyczne będą dotyczyć różnych wymiarów, tak? Typu styl ubierania, tolerancji takiej sensorycznej, różnych takich uwag werbalnych, czyli jakie na przykład komentarze, jaki słownik jestem w stanie zaakceptować, a w jakiej przestrzeni werbalnej się nie odnajduję. Ona mi przeszkadza, razi mnie w uszy, prawda? Tutaj oczywiście taką granicą fizyczną na połączeniu rodzic czy osoba dorosła, a dziecko, jest na przykład to, czy ja akceptuję, żeby moje dziecko krzyczało, tak? Żeby moje dziecko mnie kopało albo kogoś innego kopało. Granicą fizyczną jest to, czy ja akceptuję, żeby dziecko mnie szczypało albo pluło, albo robiło to w przypadku innych osób. I oczywiście najczęściej jest, moi drodzy, taka natychmiastowa i taka automatyczna reakcja z naszej strony. Z jednej, jakby jeden aspekt to reagujemy na to, aby dziecko mówiło ciszej, aby przestało krzyczeć, prawda, mówiło spokojnym tonem. Z drugiej strony, żeby nas nie kopało na zasadzie, żeby opuściło nogę, prawda? I najczęściej, i to jest dobra jakby reakcja, no bo tego nie akceptujemy, prawda? Najczęściej to nas irytuje, ale z drugiej strony często robimy to nieumiejętnie, często tylko
nasilamy pewne rzeczy, bo znowu reagujemy na objaw, czyli na to, że dziecko nas kopie, a nie na przyczynę tego, dlaczego nas kopie. Bo kopać nas na przykład może dlatego, że stoi w sklepie, jest tam bardzo głośno i dziecko jest tak przeciążone, że sobie nie radzi i tym kopaniem chce zwrócić na siebie uwagę. Oczywiście, moi drodzy, w przypadku z kolei odwrotnie. Bardzo często dzieci w spektrum autyzmu, one łamią taką granicę fizyczną dotyczącą takiej bezpiecznej przestrzeni. Albo stają zbyt blisko na przykład drugiego dziecka, albo wręcz na niego napierają, prawda? Co jest takim złamaniem bezpiecznej przestrzeni tej drugiej osoby. One też tego nie rozumieją, ponieważ same w sobie mają bardzo ograniczoną, stworzoną granicę swojej przestrzeni fizycznej. I znowu, osoba, na którą dziecko napiera albo jest zbyt blisko, odczuwa dyskomfort, prawda? Wtedy się odsuwa, wykonuje jakieś niewerbalne gesty, mowę ciała na znak, że jesteś za blisko, przeraża mnie to, nie chcę, żebyś stał tak blisko mnie. Oczywiście i odwrotnie też tak bywa, gdzie na samo dziecko, znowu w spektrum autyzmu, też może tak zareagować, jeśli ktoś stanie zbyt blisko dziecka. Moi drodzy, ta przestrzeń fizyczna, czyli te granice fizyczne, to także niechciany dotyk w absolutnie szerokim rozumieniu. To jest także taka prywatność związana z tym, że ktoś na przykład zagląda mi do komputera, przegląda moje, nie wiem, maile, że ktoś otwiera mój kalendarz i śledzi, co ja mam tam zapisane, albo bierze mi telefon i sprawdza maile albo SMS-y. To jest także naruszenie granic tej mojej przestrzeni fizycznej. Granice fizyczne, one są zdecydowanie łatwiejsze do stawiania, ale także i do przestrzegania. Dlaczego? Dlatego, że one są widoczne po prostu. I bardzo często jest tak, że te granice fizyczne są stawiane, ale i utrzymywane w sposób naturalny, gdzie uczymy się po prostu poprzez naśladowanie, ale generalnie społeczeństwo też tych reguł się trzyma i je przestrzega. Czym innym z kolei są granice emocjonalne. To jest ten drugi wór różnych granic, które są oparte i ściśle związane, moi drodzy, z taką przestrzenią emocjonalną. Moją między moim dzieckiem, moją między inną osobą dorosłą. Ta granica emocjonalna to taki znak stop, który sprawia, że przekroczenie tej granicy, tego znaku stop, sprawi, że zostanę zraniona, że ktoś mną manipuluje, że ktoś chce mnie wykorzystać. I absolutnie dosłowne, ale także i ogólno pojęte znaczenie tych słów. To jest ta granica emocjonalna, to jest wyraz naszej wartości, tego, co towarzyszy mi w życiu, tego, jak postrzegam siebie, jak postrzegam ludzi, to, jak chcę, żeby ludzie mnie rozumieli i postrzegali, to, jak myślę o sobie i jak myślę o innych ludziach, to, co czuję w danych sytuacjach. To są granice emocjonalne. I znowu, jeżeli ja tego nie rozumiem w sobie, jeżeli ja nie potrafię ustalić tych granic emocjonalnych dla siebie, nie będę w stanie ich wyznaczyć dla dziecka. Jeżeli, moi drodzy, ja chronię moje granice emocjonalne, bo je stworzyłam, bo wiem, w którym momencie one mogą być przekroczone i tego nie akceptuję, to znaczy, że chronię swoje zdrowie psychiczne. To znaczy, że mam poczucie własnej wartości. Jestem zdolna do tego, aby móc umiejętnie określić swoje uczucia, ale także uczucia do innych osób. Z kolei, jeśli mam słabe granice emocjonalne, czyli albo ich nie stworzyłam, albo ich totalnie nie przestrzegam, czyli nie dbam, moi drodzy, o swoje zdrowie psychiczne. To znaczy, że jestem narażona na bardzo duży wpływ różnych komentarzy, różnych słów, różnych myśli, przekonań, działań ze strony innych osób. To znaczy, że działania, różne komentarze, które ktoś kieruje na mój temat, ale także pewne działania, które ktoś kieruje w moim kierunku, wpływają na to, jak ja się zachowuję, wpływają na to, jakie ja decyzje podejmuję. To znaczy, że w pewnym momencie jestem bardzo mocno zestresowana. W pewnym momencie jestem niejako zniszczona i przytłoczona psychicznie, a potem pojawia się łańcuch zaburzeń lękowych, epizodów depresyjnych i cała masa innych rzeczy.
I moi drodzy, ten ostatni punkt właśnie dotyczący granic emocjonalnych dotyczy bardzo mocno rodziców dzieci w spektrum autyzmu. Dopóki rodzice nie przepracują diagnozy swojego dziecka, nie zmienią pewnego podejścia i rozumienia swojego dziecka, to bardzo często niestety są narażeni na różnego typu komentarze, które nie są najczęściej pozytywne i które wywierają na nich ogromny wpływ. Tak? I w konsekwencji takich przytłaczających słów i opinii na ich temat, ale także takich działań, że mama z dzieckiem w spektrum jest na placu zabaw i inna mama dziecko swoje zabiera, bo przecież ten jest chory, nie będziesz się z nim bawić, bo będziesz taki głupi jak on. Osobiście słyszałam taki komentarz, stąd go cytuję. To sprawia, że rodzice dzieci w spektrum zamykają się w czterech ścianach. Oni się izolują, ponieważ mają dość tego, jak są traktowani przez społeczeństwo, ale także jak ich dziecko jest traktowane przez społeczeństwo. Zawsze, moi drodzy, i te granice fizyczne, i te granice emocjonalne, one dotyczą i dorosłych, i dzieciaków. Natomiast pojawią się tylko wtedy u dzieci, jeśli rodzice sami w sobie będą na to gotowi. Inaczej to się po prostu nie zadzieje. Mamy takie trzy kroki, które są bardzo istotne przy wyznaczaniu granic. Moi drodzy, pierwszym takim krokiem jest przede wszystkim ustalenie granic. Oczywiście najlepiej, żeby to było wspólne ustalenie granic, tak? Czyli nie moje zdanie jako rodzica jest na górze i niekoniecznie interesuje mnie, co ty masz, synku, córko, do powiedzenia, albo jak ty to widzisz. Ja po prostu wiem, co jest dla ciebie lepsze, tak? To jest jakby wychodzenie z takiego założenia. Więc tutaj kluczem jest słowo wspólne ustalanie granic, bo moi drodzy, w momencie, kiedy my myślimy o granicach jako rodzice, to najczęściej jakby decydujemy się na takie decydowanie o dziecku tak naprawdę. Tak? Oczywiście nazywamy to granicami, ale tu chodzi o dziecko, czyli o to, co w jego zachowaniu jest dla mnie akceptowalne, a co absolutnie takie nie jest. I oczywiście znowu powtórzę to, co powiedziałam niedawno, że granice rzeczywiście będą miały znaczenie dla dziecka, jeśli ono zrozumie przyczynę ich powstania, tak? Jeśli dziecko będzie wiedziało, po co one są, dlaczego powstały i co jest ich konsekwencją. Twoje bezpieczeństwo na przykład, tak? Takim, drodzy Państwo, najłatwiejszym sposobem, żeby osiągnąć akurat ten punkt, jest współpraca, jest wspólne opracowanie zasad związanych z pewnymi potrzebami naszego dziecka, gwarancjami choćby jego bezpieczeństwa i przy współpracy niejako, wykorzystując też aspekty samego dziecka, jesteśmy w stanie te granice po prostu wyznaczyć. Tutaj absolutnie, moi drodzy, bardzo ważne jest to, aby ocenić możliwości dziecka, nie związane z wiekiem biologicznym, tylko z jego poziomem funkcjonalnym, czyli tym, jak dziecko się komunikuje, tym, jak dziecko funkcjonuje, tym, jak dziecko przetwarza sensorycznie, tym, jak dziecko dużo rozumie z otaczającego świata. Granice nie mogą ograniczać swobody dziecka. One nie mogą być takim wymysłem rodzica na zasadzie, bo ja tak chcę. Jeżeli dana zasada nie ma takiego uzasadnienia w rzeczywistym jakimś zagrożeniu dziecka, to ona nie powinna się pojawić. A jeśli się pojawi, to ona w momencie przestanie istnieć, bo jest po prostu niefunkcjonalna. Te strategie będą oczywiście skuteczne wtedy, kiedy rzeczywiście mają zamierzony cel, kiedy rzeczywiście mają wpłynąć na poprawę funkcjonowania dziecka. Zasady, które tworzymy, moi drodzy, nie ma takiego dekalogu, że ja Wam przeczytam 10-15 zdań i wszystkie one będą się spełniały u wszystkich dzieciaków. Absolutnie nie ma czegoś takiego. Z tej prostej przyczyny, że nie ma dwóch identycznych dzieciaczków. Każde z dzieci, czy to neurotypowych, czy neuroróżnorodnych, funkcjonuje inaczej, inaczej się rozwija, inaczej się uczy, ma inne potrzeby i wychowuje się w innym środowisku. Stąd te strategie, stąd te zasady, stąd te granice będą absolutnie różne dla każdego dziecka, które muszą być dostosowane do poziomu rozumienia dziecka, ale także do tego, aby dziecko miało szansę się rozwijać, aby ono wzrastało i robiło postępy w swoim zachowaniu, w swoim rozwoju, w swojej nauce.
Drugi krok tutaj to, moi drodzy, jasna komunikacja granic, tak? Czyli nie przypadkowe, a dzisiaj krzyczysz w sklepie, to ja sobie wymyślam, że nie grasz na komputerze, tylko jasne zasady, dokładnie omówione, pokazane dziecku, czego oczekuje, a jeśli tego nie przestrzegasz, to czeka cię taka, a nie inna konsekwencja, nie kara. Konsekwencja jest zawsze znana dziecku. Konsekwencja nie jest żadną niespodzianką dla dziecka. Ono wie, co go czeka, jeśli złamie daną zasadę. Jasność i spójność, moi drodzy, zasad jest bardzo ważna. To znaczy, że ja muszę wiedzieć, jako osoba dorosła, czego chcę nauczyć moje dziecko, co chcę poprawić w jego zachowaniu, co wpłynie oczywiście na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Ta jasność i spójność, ona musi być zrozumiała, czyli czego oczekuję od dziecka. Żeby, moi drodzy, dziecko to rozumiało, to znowu musi być to oparte o jego poziom funkcjonowania, o jego poziom rozumienia. Jednocześnie te konsekwencje także muszą być dziecku znane, bo wtedy nie będą zaskoczeniem, tak? I wtedy dziecko nie będzie to leciało na zasadzie jestem bardziej wkurzony, to dostaniesz dotkliwszą karę, tylko czy jestem zły, czy jestem tylko troszeczkę poirytowana, to konsekwencja zawsze będzie taka sama. Jakby te konsekwencje, które formułujemy, moi drodzy, jeśli są znane dziecku, to one zawsze przynoszą ustalone rezultaty. I znowu, kiedy jakby ustalamy zasady, ustalamy reguły, to powtórzę raz jeszcze, pamiętajcie o tej wizualizacji. Krok trzeci to jest poruszanie się po tych granicach, czyli nic innego, moi drodzy, jak generalnie przestrzeganie tych zasad. A więc, jeżeli mam ustalone zasady wspólnie z dzieckiem, one zostały omówione, zaprezentowane dziecku, to bez względu na to, kiedy, jak i gdzie zostanie ta reguła złamana, jeżeli była ustalona, to bezwzględnie wyciągane są konsekwencje, o tak to nazwijmy. Przekroczenie granicy wiąże się z konsekwencją. I tutaj, moi drodzy, jasno określamy granicę, gdzie ona, w którym momencie zostaje przekroczona. Kto jest w tą granicę, że zadziało się przekroczenie tej granicy, zaangażowany. Bo jakby pamiętajcie o tym, że my musimy rozbudzić w sobie znowu myślenie kliniczne. Ja uwielbiam to hasło i będę je powtarzać także do znudzenia, dlatego że my mamy tendencję do skupiania się na tym, co widzimy, tak? Na takich wybiórczych elementach, nie tworząc całości. I czasami dopasowujemy sobie pewne te elementy do własnych teorii, które często są naprawdę błędne. W związku z tym, nawiązując do funkcjonowania dzieci w spektrum, musimy pamiętać o tym, że czasami złamanie granicy nie wiąże się z tym, że tak, dziecko sobie wymyśliło, że tę granicę złamie, tylko dlatego, że nie miało innej możliwości, ponieważ zostało natychmiast przebodźcowane, zadziało się coś, co w momencie sprawiło, że mózg przestał racjonalnie funkcjonować, wyłączyły się obszary korowe i dziecko musi działać na zasadzie walki i ucieczki, bo nie ma innej możliwości dalszego funkcjonowania. I to jest bardzo ważne, tak? Czy ja jestem w stanie określić, czy coś innego, zmiennego zadziało się na chwilę przed złamaniem zasady, czy dziecko zostało zdezorientowane i przestymulowane, czy ktoś wpłynął na to, że dziecko tę regułę złamało. Chodzi o to, moi drodzy, aby postawić się w sytuacji po prostu dziecka, czyli pomyśleć, co mogło się zadziać i wpłynąć na to, że utrudnia mi, czyli mojemu dziecku, realizację danej zasady. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego tę regułę złamał, dlaczego tej reguły nie przestrzegała, bo nie zawsze jest to oczywiste i zawsze wiąże się z tym, że dziecko rzeczywiście tego zrobiło to po prostu w sposób celowy. Złote zasady wyznaczania granic. Ponownie powiem zdanie, które już wielokrotnie dziś powiedziałam. Nie ma, moi drodzy, takiej listy, która powie, że kroczek po kroczku co masz robić i będziesz wiedział, jak te zasady mają powstać. Na pewno ważne jest to, ja powiem o ważnych rzeczach, prawda? Nie u wszystkich dzieci akurat wszystkie będą realizowane. Pewnie dojdzie jeszcze cała masa innych aspektów. Ale to, co najważniejsze z mojego punktu widzenia, chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. A więc zaczynamy, moi drodzy, od małych rzeczy. A więc wszystko, co nowe, a dana zasada, dana reguła, dana granica jest dla dziecka nowością, a więc wymaga
kroczek po kroczku, maleńkich kroczków do tego, aby dziecko sobie z tym radziło. W przypadku dzieci w spektrum to nie przychodzi naturalnie, bo pamiętajcie, że dzieci się nie uczą przez naśladowanie. Ze względu na odmienność w neuronach lustrzanych jest tam duży problem w tym aspekcie. Dlatego niestety czasami rodzice mają taki rozdźwięk i takie rozdarcie wewnętrzne. Oni nie bardzo wiedzą, czy rzeczywiście te reguły budować, czy nie budować, czy jednak wyręczać, a przecież on jest taki biedny, ona jest taka biedna, prawda? Czyli rodzice nagle mają wyrzuty sumienia, jakieś wątpliwości, tak? Czy na pewno ta reguła jest właściwa, czy nie jestem zbyt wymagająca. I w ten sposób rodzi się taki chaos, taki problem, czy rzeczywiście w to wchodzić. Natomiast, moi drodzy, na początku, kiedy skoncentrujemy się na drobnych, codziennych sprawach, które pozwalają dziecku lepiej funkcjonować, dążymy do tego, aby zaspokajać jego podstawowe potrzeby. I to jest początek wprowadzania w ogóle jakichkolwiek reguł, które tak naprawdę powinny zacząć się od samego początku. Również takim bardzo istotną kwestią jest to, żeby zastąpić wydawanie poleceń, moi drodzy, dziecku na rzecz tłumaczenia, czego się od dziecka oczekuje. Czyli na przykład zamiast mówić do dziecka, nie dotykaj gorącego żelazka i koniec, kropka, lepiej wytłumaczyć, co się może zadziać, tak? Czyli jakby żelazko jest gorące, oparzysz się w palec, palec cię będzie bolał, albo przekierować uwagę dziecka na inne miejsce. Oczywiście, moi drodzy, pamiętajcie, że każde dziecko to neurotypowe i to neuroróżnorodne, ono wielokrotnie będzie podchodzić do tego żelazka i będzie próbowało ten palec tam dołożyć. Po co? Bo będzie sprawdzać, ono będzie was testować, czy wasza reakcja będzie zawsze taka sama jak poprzednio. A może tą granicę, którą wy wyznaczacie, można złamać. Czyli dziecko sprawdza, czy na pewno nie można tej zasady przekroczyć, czy mama czasami nie przymknie na to oka, a ja będę mógł dotknąć to gorące żelazko. Tak? Więc to, że wprowadzicie zasadę i 13 razy ona się sprawdzi, to za 15 razem może się okazać, że dziecko ją złamie, mimo że rozumie, bo ono nadal będzie testowało. I co jest jeszcze bardzo ważne? Aby, moi drodzy, stawiać skutecznie granice, trzeba dostarczać dziecku odpowiednich wskazówek. Czyli nie tylko mówić mu, że tego ci zakazuję, tego ci nie wolno, nie, bo nie. O, to jest bardzo dobre. Nie, bo nie. To żaden argument. To w pewnym momencie zasady przestaną funkcjonować, dlatego że dziecko będzie je po prostu ignorować. Dziecko powinno usłyszeć od swojego opiekuna, rodzica, nauczyciela, co powinno robić, zamiast tego, czego nie powinno robić. I niestety w przypadku dzieci ze spektrum jest to kluczowe. My pokazujmy dzieciom, co powinno robić, czego oczekuję w Twoim zachowaniu, a nie co mi się nie podoba. Bo często w silnych emocjach, jakiekolwiek by one nie były, czy to będzie złość, czy będzie radość, bo to będzie też silna emocja, niestety wyłączają nam się takie pewne aspekty świadomości. Czyli my generalnie reagujemy na bodźce wtedy, tak? Tak bardzo gwałtownie często. W związku z tym wsłuchujemy się bardzo często w taki aspekt, skoro mama mówi nie bij, to dziecko nie skupia się na tym, co nie, tylko przez to, że my w swoich komunikatach, czyli w wyrażaniu danego komunikatu, używając odpowiedniego głosu, bardzo mocno eksponujemy słowo bij. I dziecko w spektrum autyzmu rozumie nie sekwencję nie bij, tylko słowo bij, dlatego że na to dajemy główny nacisk, więc dziecko na tym się skupia i dalej to kontynuuje. Pokazujemy dziecku, moi drodzy, czego od niego oczekujemy i wtedy to jest taka jasna alternatywa, czyli dziecko może dokonać wyboru, tak? Wyboru jakiegoś zastępczego zachowania, które będzie bardziej oczekiwane. Stąd potrzeba jest kształtowania zasad w sposób pozytywny, czyli mówienia, co chcę od ciebie, a nie czego ci nie wolno, tak? I w ten sposób te zasady powinny być tworzone po prostu. Żeby w ogóle wyznaczyć granice dziecku, to co Wam powiedziałam przy okazji tych granic emocjonalnych, to jest bardzo istotne, aby rozumieć i aby dziecko rozumiało,
czym są emocje. Oprócz tego, że nazywać, to jeszcze je odczuwać. I dziecko musi, albo przynajmniej powinno być tego nauczone. A więc schematu swojego ciała i takiego powiązania objawów somatyczno-fizycznych z daną emocją, tak? Na zasadzie, przykład Wam tylko podam. Skarbie, jeżeli masz mokre czoło albo bardzo mocno bije ci serduszko, szybko i pokazać, zademonstrować dziecku, jak takie serduszko może szybko bić, to znaczy, że możesz być zdenerwowany, możesz się czegoś bać, na przykład bać pająka, tak? Bo wiem, że się boisz i wtedy to nazywamy strach, lęk i tak dalej, i tak dalej. Żeby dziecko utożsamiało te objawy somatyczne z nazwą danej emocji. Wtedy dużo łatwiej jest mu określić, w jakim stanie się znajduje. Więc zauważcie, ile rzeczy musicie zadziać wcześniej, żeby dziecko było w ogóle gotowe do nauczenia się tych granic. Wszyscy dorośli, którzy mają kontakt z dzieciakami, powinni myśleć z wyprzedzeniem. Czyli taki opiekun powinien być krok przed dzieckiem, czyli powinien przewidywać pewne sytuacje, pewne zagrożenia, ale także konsekwencje pewnych działań. I znowu, moi drodzy, w przypadku dzieci ze spektrum takie najbardziej prozaiczne rzeczy, najbardziej prozaiczne sytuacje dnia codziennego mogą wymagać ustalenia pewnych granic i pewnego planu. Osoby, które na co dzień nie mają kontaktu z dziećmi w spektrum, mam tu na myśli nauczycieli, mam tu na myśli terapeutów, sąsiadów, nie wiem, babci i dziadka, którzy naturalnie nie mieszkają z nami w domu, oni naprawdę coś tam wiedzą, ale oni nie mają pojęcia, na czym to polega. Zwykłe wyjście do sklepu może być eskapadą jak na Mount Everest. I jeżeli namacalnie ktoś w tym nie siedzi, to może tego nie zrozumieć. A dla rodzin takich dzieci jest to mega wyzwanie. To jest zaplanowanie kroczek po kroczku, gdzie zatrzymać, gdzie usiąść, gdzie odpocząć, gdzie dać się napić, pić, gdzie nie wchodzić, bo tam może dojść do na przykład meltdownu u dziecka, bo dziecko się może załamać. Więc to są naprawdę czasami tworzenie całych ogromnych planów z najprostszych sytuacji, wydawałoby się. Mowa ciała i ton naszego głosu też jest bardzo istotny w tym, jak będzie odebrana dana zasada i czy granica będzie albo nie będzie przekroczona. Dzieci, moi drodzy, także te w spektrum, one doskonale widzą i czują więcej niż nam się wydaje. One znakomicie, nawet jeżeli tego nie zwerbalizują, to one odczuwają w sobie także nasze emocje. Kiedy ja robię dużo na swojej twarzy, mam silny afekt, emocje, marszczenie, bo mimikę mam bardzo ostrą, typu marszczą mi się brwi, unoszą mi się brwi, marszczy mi się czoło, robię się czerwona, zwiększa mi się werbalizacja, prawda? Czyli moje usta się zdecydowanie szybciej poruszają. To wszystko będzie miało znaczenie dla naszego dziecka. Wtedy może się okazać, że dziecko jest bardzo mocno wystraszone, a więc jednocześnie jeszcze bardziej walczy z tym, co jest dla niego zagrożeniem. Dobrze jest, kiedy wyznaczamy granice, kiedy omawiamy te granice, kiedy egzekwujemy konsekwencje, aby zejść do poziomu dziecka, aby nawiązać z dzieckiem kontakt wzrokowy, prawda? Żeby wiedzieć, że dziecko przykuło uwagę na nas, żeby móc z dzieckiem to omówić. Jeżeli patrzymy na dziecko z góry, tak, w sensie dziecko jest dużo mniejsze od nas, niższe, wtedy, moi drodzy, jesteśmy dla dziecka ogromni, jesteśmy dla niego takim czymś strasznym w tym momencie. Jesteśmy tacy onieśmielający dziecko, a więc jednocześnie wywołujący w nim po prostu lęk. Nawet, moi drodzy, jeżeli prezentuję zasadę, jeżeli ją tłumaczę, jeżeli wyciągam konsekwencje, to ja muszę dziecku pokazać, że ono jest dla mnie najważniejsze, że ja mu ufam, że ono może mi zaufać, a to, co teraz robimy, jest dla jego dobra, jest dla jego bezpieczeństwa. Podobnie, moi drodzy, pamiętajcie z tym tonem głosu, o którym wspomniałam. Jeżeli mówię do dziecka cicho, spokojnie, ale stanowczo, to jest zupełnie inny komunikat niż jak krzyczę na swoje dziecko i próbuję go przekrzyczeć. Dlatego, że krzyk wywołuje nadmierne pobudzenie u naszych dzieci. Dzieci w spektrum, które mają nadwrażliwość słuchową i na które w tym momencie akurat zaczynamy krzyczeć, one, moi drodzy, ich nadwrażliwość nasila się jeszcze bardziej, mózg zaczyna się intensywnie skupiać i w momencie się przytłacza i w momencie się wyłącza z komunikacji. A więc dziecko znowu nie korzysta z zasobów swojej wiedzy, swoich doświadczeń, informacji płynących z obszarów korowych, bo te zostały zamknięte, tylko korzysta
tak naprawdę z obszarów podkorowych, a więc na zasadzie bodziec, reakcja. Ten bodziec i reakcja wiąże się z agresją najczęściej, z jakimś zachowaniem mega niepożądanym. Tutaj rozbudza się walka i ucieczka u takiego dziecka, bo dziecko zostało tym głosem naszym, tym naszym krzykiem przytłoczone po prostu. I naszym zadaniem, kiedy prezentujemy zasady, kiedy egzekwujemy zasady, jest uspokoić i wyciszyć daną sytuację, nie wywoływać właśnie tej reakcji walki i ucieczki. Jednoznaczne, jasne zasady. Co wolno, czego oczekuję, jest tutaj kluczem, tak? Co jednocześnie wskazuje, czego nie wolno, co jest niebezpieczne. Ale formułując zasady, które jednorazowo powinniśmy uczyć dziecka od 3 do 5 takich zasad, wprowadzamy w sposób krótki, taki, aby dziecko zrozumiało, czyli inaczej zasada brzmi dla dziecka, które posługuje się jednym wyrazem albo jest dzieckiem niemówiącym, a inaczej wygląda zasada dla dziecka, które jest absolutnie werbalne. I to wszystko musi być dostosowane do poziomu funkcjonalnego dziecka. Tak? Formułujemy zasady w sposób pozytywny, oznacza to tyle, że nazywam zachowanie, którego chcę więcej, którego oczekuję, które będzie tym, które oczekuje również społeczeństwo. Więc zamiast mówić nie biegaj, tylko tworzę zasadę chodź wolno, prawda? W tym kontekście te formułki mają być skonstruowane. Dajemy dobry przykład swoim zachowaniem, tak? Czyli ja mam swoje właśnie granice i granice wyznaczam również dziecku. Pamiętajcie, że moralizowanie albo jakby takie na siłę egzekwowanie pewnych rzeczy, to jest tak naprawdę realizowanie pobożnych życzeń. Tak? Tutaj nie ma absolutnie przestrzeni na jakąś relację i zrozumienie tych zasad, bo często rodzic używa ja jak byłem dzieckiem, to mój ojciec i coś tam, coś tam, coś tam. To nie ma sensu, to jest bezowocne, to nie ma przełożenia wychowawczego. Również pamiętajcie, skoro mamy zasady, które są omówione, to mamy też konsekwencje, które są egzekwowane. Jeżeli tworzę konsekwencje, które nie mają wymiaru realnego, to znaczy, że jest konsekwencja, której ja nigdy nie wyciągam, to nagle w oczach dziecka tracę autorytet. To znaczy, że dziecko tak naprawdę będzie łamało zawsze wszystko i wszędzie, dlatego że wie, że rodzic jest niekonsekwentny, dlatego że przecież i tak mi odpuści, i tak mi komputera nie zabierze, i tak mi nie zabierze telefonu, więc niech se pogada, ja i tak zrobię swoje. Dokładnie tak funkcjonują nasze dzieci. Jeżeli dziecko jest poinformowane, że złamanie reguły wiąże się z natychmiastową i nieuchronną konsekwencją, która na pewno będzie wyciągnięta, to 2, 3, 5 razy spróbuje złamać regułę, ale jeżeli mu się to nie opłaca, dlatego że konsekwencja jest wyciągana, to on nie będzie łamał tej reguły, dlatego że korzyść jest ważniejsza od złamania reguły, czyli zabrania tej swojej jakiejś przyjemności, bo pamiętajcie, że konsekwencje to jest kwestia albo odebrania pewnego przywileju, które dziecko może mieć, albo może to być wymiar negatywny, czyli pewien jakiś zakaz, zabranie czegoś, prawda? W cudzysłowie oczywiście zabranie. Więc tutaj absolutnie konsekwentne wyciąganie właśnie rezultatów, tych, które zostały ustalone. Te granice, które są jakby ustalone, one muszą być, moi drodzy, elastyczne. To znaczy, że muszą być dynamiczne, a więc muszą się zmieniać, dostosowywać się do aktualnego poziomu funkcjonalnego dziecka, do poziomu jego rozwoju, do tego, czego może dalej się nauczyć. Tak? Sztywne granice zabierają rozwój naszemu dziecku, możliwość uczenia się. I tutaj również jakby ograniczają taką możliwość podejmowania dalszych kroków, prawda? Więc odbierają też dziecku odwagę na jakby osiąganie dalszych kroków w rozwoju. Wielokrotnie Wam powtarzałam już o dawaniu dziecku wyboru. Wybór uczy dziecko ponosić konsekwencje, czyli uczy je odpowiedzialności. I właśnie te granice uczą takiego wyboru. Mamy zasady, ale mamy konsekwencje. Wybierasz, możesz złamać regułę, to znaczy, że ponosisz konsekwencje. To znaczy, że jest jakaś odpowiedzialność za te działania. Dziecko powinno mieć zawsze udzielane informacje, dlaczego konsekwencja jest wyciągana, dlaczego wiąże się to z
jakby z takim, a nie innym zachowaniem, prawda? I moi drodzy, przy przekraczaniu granic tutaj nie ma przestrzeni na to, aby z dzieckiem negocjować. Nie ma przestrzeni na to, aby dyskutować i szukać argumentów dziecka. Dlatego, że skoro złamałeś zasadę, która była jasna i wyraźna, to znaczy, że jest konsekwencja. Możemy porozmawiać potem, po całym zajściu już o na przykład jak ewentualnie możemy dalej pracować nad danym zachowaniem. Natomiast jakieś argumenty, ale ja chcę jeszcze 5 minut pograć, tu nie ma na to przestrzeni. Pamiętajcie, żeby nie mylić pobłażliwości z wyrozumiałością, tak? Nie pobłażamy i nie lekceważymy łamania zasad przez dzieci, także dzieci w spektrum, tłumacząc nieporadnością tym, że właśnie mają spektrum. Bo powtarzam raz jeszcze, zachowania niepożądane nie są objawem i synonimem spektrum autyzmu. To, że one się pojawiają, to znaczy, że dziecko ma niezrealizowane jakieś potrzeby, których my prawdopodobnie nie rozumiemy. Takie przymykanie oka na jakieś drobne przewiny dziecka doprowadzą do tego, że za chwilę, to może być kilka tygodni, ale może być kilka lat, doprowadzą do naprawdę dużych kłopotów i problemów. Więc jeżeli jest konsekwencja, to musi być ona wyciągana po prostu zawsze i wszędzie. Pamiętajcie też, że jeżeli dziecko złamało zasadę i wiecie, że to nie była forma przestymulowania, bo zadziało się coś, co wpłynęło na złamanie tej reguły, tylko być może dziecko was testowało albo próbowało wami manipulować, to nie kuście się na to, że dziecko nagle przyznaje się do błędu, płacze, przepraszam mamuś, tylko mi nie zabieraj dzisiaj tej ostatniej gry, bo chcę przejść na kolejny poziom gry. Niech na was to nie działa, moi drodzy, bo to jest forma manipulowania. Im wyżej funkcjonujące dziecko w spektrum autyzmu, tym lepsze ma takie zdolności i możliwości wpływania na zmianę waszej decyzji. Granice są zawsze stałe. Nie ma tutaj precedensu, tak? Nie ma łamania normy, bo coś się zadziało. To niewyciąganie konsekwencji przy złamaniu reguły wiąże się tylko wówczas, jeżeli dziecko zostało przestymulowane, coś albo ktoś zadziałał na to, że ta reguła przez dziecko została złamana. Zawsze i wszędzie, moi drodzy, pozytywne wzmocnienia są zawsze lepsze niż jakieś kary czy konsekwencje. Kary są w ogóle niedopuszczalne, ale tutaj w kontekście konsekwencji. Więc nie ma, moi drodzy, przestrzeni na to, żeby dziecko karać, ale jednocześnie warto stosować komunikaty, które są wspierające. Warto korzystać z nagród, warto korzystać ze wzmocnień, z zachęt, z pochwał, bo to dziecko motywuje do dalszej pracy nad sobą. Dziecko nie wie, że zostaje skarcone, bo coś, czasami tak się zdarza w przypadku dzieci w spektrum, natomiast tutaj warto okazywać dziecku miłość, tak? Taki szacunek, a więc ponosisz konsekwencje, bo złamałeś regułę, ponieważ ja dbam o Twoje bezpieczeństwo. Jesteś dla mnie najważniejsza, najważniejszy i dbam o to, żebyś był bezpieczny. Granice powinny być ukierunkowane na działanie dziecka, tak? Czyli jakby i modyfikowane pod wpływem zachowań dziecka, ale także tak tworzone, aby to funkcjonowanie dziecka poprawiać. Kochajmy nasze dzieci, moi drodzy, nie za to, że są, albo za to, kim są, tylko że w ogóle są. Tak? To jest bardzo, bardzo ważne. My mamy swoją przestrzeń, którą chcemy szanować i nie pozwalamy na jej przekroczenie, więc szanujmy też przestrzeń prywatną naszych dzieci. Te dzieci w spektrum autyzmu też takiej przestrzeni potrzebują, natomiast my bardzo często o niej zapominamy, bo wychodzimy z założenia, że one nie mają zdania, nie są w stanie tego określić, a właściwie nie wiedzą, bo nie rozumieją. Nic podobnego. Wiedzą i rozumieją i dokładnie też potrzebują, uwaga, słowo potrzebują, mieć właśnie swoją indywidualną przestrzeń. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby również w przypadku naszych dzieciaków przewidywać pewne zachowania, tak? Żeby wyprzedzać właśnie te ewentualne jakieś niepowodzenia albo jakieś ewentualne niebezpieczeństwa. Miejmy zawsze czas dla naszych dzieci, aby móc realizować ich potrzeby, aby potrzeba obecności nas dorosłych,
uwagi, jaką dzieciom poświęcamy, rozmowy, czasem milczenia, było zaspokojone, żeby dziecko nie szukało innych rozwiązań, żebyśmy zwrócili na nie uwagę. Bo zauważcie, że najczęściej reagujemy, jak dziecko jest niegrzeczne, natomiast jak dzieje się wszystko dobrze, dziecko jest grzeczne, realizuje to, co my sobie oczekujemy i zaplanowaliśmy, to rzadko kiedy jakoś gwałtownie, afektywnie, emocjonalnie na to reagujemy. Więc dziecko może szukać właśnie takiego podejścia i podłoża, żeby ktoś się mną zainteresował i za mną podążał. Jedna uwaga. Pamiętajcie, że wprowadzanie reguł nie przynosi tu i teraz natychmiast rezultatów. Potrzeba jest trochę czasu, potrzeba jest wielu prób, potrzeba jest wielu powtórzeń, żeby ta reguła zadziałała, żeby dziecko rozumiało przyczynowość tych reguł, ale także, żeby rozumiały, po co one są. Pamiętajcie także, aby mama i tata trzymali jeden front, żeby jeden drugiemu nie zaprzeczał. Jeżeli mama mówi inaczej, bardziej odwrotnie, bo to w realu tak jest. Tata mówi, skoro nie posprzątałeś, nie wyniosłeś śmieci, które miałeś wynieść, to zasada jest taka, że nie wyniosłeś śmieci, w związku z tym nie ma dzisiaj gry na komputerze. A mama mówi, weź przestań, niech gra, no co ci szkodzi 10 minut. To jest najgorsza z możliwych opcji wychowawczych u dziecka w spektrum autyzmu. To jest po pierwsze podważanie autorytetu rodzica, ale za chwilę to dziecko nie będzie również liczyło się z autorytetem mamy, dlatego że ona zawsze odpuści. A jednocześnie dziecko jest mega pogubione. Ono tak naprawdę nie wie, co trzeba, a czego nie powinno się robić. Tylko i wyłącznie spójny, jeden tor decyzyjności rodziców wpływa na to, że te dzieciaki naprawdę robią ogromne postępy w swoim zachowaniu. Tutaj pamiętajcie, że autorytet rodzica nie opiera się na samej pozycji tego, że ja jestem twoim rodzicem, tak? On nie opiera się na dominacji władzy, która tak naprawdę towarzyszy temu, że jestem rodzicem, tak? Jestem starszy, wyższy i tak dalej, i tak dalej. Autorytet opiera się na kompetencji, jakie rodzice posiadają. Tego, czy rozumieją potrzeby i swoje dziecko, czy rozumieją potrzeby swoje własne. Czy potrafią się dogadać z partnerem, czyli mama z tatą, a tata z mamą. Bo to jest bardzo, bardzo istotne. A to, co nam gwarantuje tą spójność, te kompetencje? Relacje. Tu jest słowo klucz. Relacje między mamą i tatą, ale także między rodzicami a dzieckiem. I na koniec takich wskazówek, moi drodzy, pamiętajcie, że każde dziecko, to neurotypowe i to neuroróżnorodne, tak naprawdę jest wizytówką nas, rodziców, ale także relacji, jakie panują w naszym domu. Po zachowaniu dziecka możemy dużo stwierdzić, jaka atmosfera panuje w domu. A więc warto się zastanowić i zrobić taką autorefleksję, jak to rzeczywiście u nas jest. I tak na koniec, moi drodzy, podsumowując, chciałabym, żebyśmy sobie jeszcze wspomnieli o tym, jakich błędów nie popełniać. Przede wszystkim robienie wyrzutów naszym dzieciom, tak? Czyli jesteś niegrzeczny, nieposłuszny i tak dalej, gdzie bez reguł dziecko funkcjonuje, a my akurat jesteśmy zdenerwowani, bo brakło nam ulubionej kawy, no to wyżyjemy się, mówiąc brzydko, na dziecku. Tutaj tracimy autorytet, tutaj zamazujemy zdolność budowania relacji z naszymi dziećmi. Jeżeli ciągle, moi drodzy, zamiast tworzenia reguł wprowadzamy zasadę, dlaczego jesteś niegrzeczny, dlaczego znowu nie wyniosłeś śmieci, dlaczego znowu krzyczysz, dlaczego. Tutaj, moi drodzy, te ciągłe, nieustanne pytania, dlaczego akurat w takim kontekście, one bezpowrotnie tak naprawdę niszczą szansę na to, żeby zbudować relacje i żeby dziecko, ale także wy byli w stanie wyrażać swoje uczucia. Tutaj staje się tylko taka przestrzeń ograniczona do złości i takiej bezradności rodzica. Oczywiście kolejny błąd, który często też popełniamy, to są, moi drodzy, prośby i błagania. Zamiast postawić oczywiste oczywistości, które muszą być egzekwowane i których musi być dziecko nauczone, to my prosimy dziecko o pewne rzeczy. W pewnych aspektach nie negocjujemy, nie prosimy, nie błagamy dziecka, żeby to zrobiło, tylko to jest oczywista oczywistość, że ma to po prostu zrobić. Natomiast niestety prośby i błagania z naszej strony wiążą się najczęściej z odmową naszego dziecka, co znaczy, że prośby są mało skuteczne, a dziecko
nadal nie ma żadnych reguł i nadal nie wie, jak powinno się zachowywać, a więc nadal żyje w przestrzeni, która z jego punktu widzenia może być niebezpieczna, bo ono nie wie, jak ma się zachowywać, bo nikt mu tego nie mówi, nikt mu tego nie pokazuje. A samodzielnie jest mu to trudno się mu tego nauczyć. Jednocześnie, moi drodzy, nieegzekwowanie poleceń, tak? Czyli generalnie stawiamy jakieś polecenie, stawiamy jakieś żądanie względem dziecka, natomiast kompletnie tego nie robimy, nie egzekwujemy i dodatkowo jeszcze machamy ręką, bo 5. raz powtarzam, on tego nie robi, sama sobie te śmieci wyniosę. No to jest najgorsza z możliwych postaw, jakie możemy zaprezentować dziecku. To znaczy, że ono nigdy nie nauczy się odpowiedzialności i w życiu dorosłym stanie się osobą dorosłą bardzo nieodpowiedzialną, liczącą ciągle na wyręczanie, a tym samym w pewnym momencie zostanie po prostu osobą samotną, bo nikt nie będzie chciał nawiązywać relacji z osobą nieodpowiedzialną, osobą, która ciągle wykorzystuje inne osoby. Czasami też mamy taką postawę, że nie ma zasad i reguł, natomiast pojawia się od czasu do czasu zdanie, jeśli tego, to wtedy, gdzie znowu, moi drodzy, jakieś mamy tu aktualnie teraz, dzisiaj jakieś żądanie, które bez względu na wszystko właśnie chcemy, żeby zostało zrealizowane. Tak, nie poparte żadnymi argumentami, żadnymi sugestiami, żadnymi wskazówkami. W związku z tym dziecko zwyczajnie przestaje reagować na takie żądania, jest pogubione, a jednocześnie zaczyna się po prostu buntować. Ignorowanie to jest kolejna kwestia. Generalnie chodzi o to, moi drodzy, że nam nie wolno ignorować zachowań niepożądanych naszych dzieci, bo robimy krzywdę sobie, dzieciom i wszystkim dookoła. Czyli generalnie nie ma zwycięzcy w tej sytuacji. Natomiast ignorowanie zachowań niepożądanych jest najgorsze dla dziecka samego, bo ono nadal nie wie, jak się zachowywać, ono nadal nie posiada innego narzędzia do radzenia sobie ze swoimi wyzwaniami, ze swoimi emocjami, przeciążeniami, tylko idzie po najmniejszej linii oporu, wykorzystując strategie bardzo mało społeczne. Więc zachowania niepożądane, podkreślam po raz 5. chyba dzisiaj, nie są synonimem spektrum autyzmu. To nie jest objaw spektrum autyzmu, tak? Na nie musimy zawsze reagować. Nieważne, czy dziecko funkcjonuje bardzo wysoko, czy dziecko jest dzieckiem głęboko, ma duże trudności, musimy na to reagować. I moi drodzy, fatalnym błędem też, jaki popełniamy, jest to, że my reagujemy wrogo na nasze dzieci bardzo często. Kiedy jest dwugłos w domu między mamą i tatą, to często jest właśnie tak, że mama pobłaża, tata chce wymagać. Jak dziecko łamie reguły, które tata sobie na przykład wymyślił, to w oczach ojca, w takim myśleniu o dziecku pojawia się, kłębi się taka myśl, ja go nie lubię, on mnie denerwuje, on mnie irytuje. I to niestety prowadzi do całej masy różnych nieprzyjemnych konsekwencji dla całej rodziny. Oczywiście wszelkie groźby i kary, o czym mówiłam, to jest, moi drodzy, rodzaj pewnej zemsty na dziecku, która zazwyczaj jest takim odzwierciedleniem w zachowaniu dziecka jak strach, jak chęć także zemsty, agresji i walki, ale przede wszystkim w pewnym momencie życia będzie to brak szacunku do osoby, która ciągle stosowała groźby i kary względem tego dziecka. I jeszcze to jest absolutnie ostatnie zdanie. Przemoc fizyczna, moi drodzy, to jest w ogóle kontekst, który jest zupełnie niepowiązany z jakimś środkiem wychowawczym. To jest tylko i wyłącznie objaw bezradności osób dorosłych, które ta bezradność wiąże się z różnymi aspektami. Niemniej jednak jest to porażka dorosłych osób, jeżeli stosują przemoc fizyczną. Dlatego, tak jak mówię, dla pełnego obrazu tego wyznaczania granic, moi drodzy, musicie mieć świadomość i wiedzy z tego pierwszego webinaru i z tego webinaru drugiego. Wówczas rzeczywiście lepiej ten aspekt granic dostrzeżecie, po prostu będzie Wam prościej. Na koniec, moi drodzy, oczywiście chciałam Was zachęcić do zapoznania się z moimi książkami. Puzzle autyzmu, jak je ułożyć, albo Niedoskonała doskonałość. Obie są dostępne tylko i wyłącznie na mojej stronie www.puzzleszkolenia.eu w zakładce sklep. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam na kolejne pogaduchy.